To co, kilka słów dla tych, co będą Jesteś na oglądali czasie? retransmisję? Patrz, nawet przed czasem. No 4 minuty przed czasem. No. Się ogarnęliśmy szybciej, co jesteśmy. Kilka słów Ty dla tych, co będą ogarnąłeś. oglądali. Tak, Adam tutaj ogarnia ten towar. Kilka słów dla tych, co będą oglądali retransmisję. Jesteśmy w Malborku. Jest Przed godzina nami. 8:30 rano, Tak, 8 maja. tak. A pogoda taka, powiedziałbym, nie wiem, kurczę, marcowa? Może? Jak pogodny marzec. Tak. Przed nami największy zamek świata. I zobaczymy, jakie tajemnice skrywa woda. PM, dzień dobry, dzień dobry. Powiedzcie w ogóle, jak nas widać, Dzień jak nas dobry. słychać, standardowo. Zapomniałem o tym, a już widzę, że kilka osób jest. To ty gadaj, a ja sobie wodę jeszcze przyniosę. Tak. Postanowiliśmy odpalić ten live. Tutaj już, że tak powiem, ze wszystkimi przygotowaniami. Nie mamy gotowej zanęty, robaków. Adam tylko wygruntował łowisko. Tam widzicie mój stolik roboczy. Krzysztof Mikinka, cześć, siema. Cześć. Krzysztof Kulesza, siemanko panowie, cześć. Michał Atraszkiewicz, witam. To jeszcze powiedzcie, jak nas widać, jak nas słychać. Czy wszystko jest w normie? Piotr Sakowski, widać i słychać. No i super, fajnie. Mam nadzieję, że umilimy Wam czas do jakieś, myślę, 15, 15:30, 16 zobaczymy. Krzysztof Kulesza, wszystko ok? Możesz mówić, no? Dobra, to ja rozrabiam zanętę. Sonubite seria Natural, Black Magic, Vanilla Hemp po paczce. Dariusz, hej, słychać, dobrze widać, dobrze jest ok. Art Prasie ma Pan wizja iPhone'a działa. Hubert Kurzycki, witam panowie. Kazik G, witam. Dziękujemy za odpowiedzi i wszystkich serdecznie witamy. Jak możecie i macie ochotę, to możecie udostępnić naszego live'a dalej. To może dzisiaj znowu jakiś rekord pobijemy. Harry, siemka z Poznania, siema Poznań. Cześć. Elwir Dziędziela, dzień dobry panowie. Dzień dobry. Oglądając i słuchając Was, nastrajam się na intensywny okres startów. Do końca czerwca mam zaplanowane i częściowo opłacone 6 startów. To tak jak Adam, nie? Ty też już zaczynasz ten. No, ja Swój też mam maraton. intensywnie, no. To powodzenia Elwir. Tak, trzymamy kciuki. Patrzę, ile jest zanęty, bo ja tak lubię wody dolać, żeby mniej więcej było 1 do 3. Widzę, że mam 3 litry, także 1,5 litra wody ta zanęta przyjmie. Mam miareczkę. Dam trochę mniej, bo to zawsze będę mógł dodać. Standardowo, jak będziecie mieli jakieś pytania, to śmiało piszcie, postaramy się odpowiedzieć na wszystko. Ewentualnie ten etap przygotowy musicie nam trochę O wybaczyć. kurde, bo ja tutaj- chrzaniłem, bo ja to 1 do 3 to litr powinienem dać. A ile dałeś? Prawie 1,5. O kurde. Słuchajcie, mimo wszystko z matematyki miałem dobre oceny, a jakoś mi nie pykło. Kolibri 68, czołem ekipa, pozdrowienia z Nogatu. Również pozdrawiamy z Nogatu. A gdzie jesteś, Kolibri? Gdzieś tu w okolicach, czy jakiś inny odcinek Nogatu? Ale jestem gamoń, no nie mogę. Wyschnie. W samochodzie mam w razie czego zanętę drugą, to przyniosę, ale zobaczymy. No dobrze, że trochę mniej dałem, coś mi jednak, jakiś instynkt mnie ruszył. Zdaję sobie sprawę, że jak powiedziałem 1 do 3 i mam 3 litry i dodam 1,5 litra, to część z Was przed monitorem powiedział, ale ja tego nie widziałem. Kolibri piszesz dokładnie tam, gdzie łapaliście w zeszłym roku. Fajnie. A coś bierze Kolibri? Lesz się trze? Bo słyszałem, że kilka dni temu tam po prostu Armagedon starłem był. Rafał Karolewski. Witam serdecznie, pozdrowienia z Wrocławia. Pozdrawiamy. Wrocław. Krzysztof P. Cześć. Wujas. Aż milej się pracuje, jak na którymś ekranie się ogląda szanownego pana Adama. Bardzo miło, to miłej pracy życzę. Słuchajcie, zanęta jest dosyć mokra, ale taką jeszcze mam nadzieję, że będą z niej ludzie, więc na razie ją zostawiam.
Kurczę, nie przygotowałem sobie pudełka na ochotkę, więc zrobię to od razu. Harry, wy to musicie chyba w domu ciężko, żeby uciekać do roboty, żeby odpocząć i pogadać. Przemek Nykiel, dzień dobry panowie, gdzie dzisiaj łowicie? Przemku, Nogat w Malborku. Za Adamem jest największy zamek na świecie. Może jakieś krzyżaki jeszcze są. Pająki na pewno. Kazik G, do klasyka domaczasz tak samo jak do metody? To zależy też od mieszanki, bo różne zanęty różnie przyjmują wodę, ale tak jak zauważyłem, to większość zanęt przyjmuje 1 do 3. Przynajmniej te, z którymi mam styczność. To jest taka dobra proporcja. Dobra, do ochotki sobie wodę odlałem, więc mogę tu umyć ręce. Wojciech Feliksiak, cześć, dobrze Ci poszło w Halinowie, trzeba było pytać jak tam łowić, to byś wygrał, tam jest kilka tajemnic. No nie zapytałem. Grzegorz Rewoliński, siemanko, pozdrowienia z Norwegii. Pozdrawiamy. Mistrz Fishing, dzień dobry, siema. Dzień dobry. Kolibri 68 odpisuje, dzisiaj kiepsko, zimno i deszcz zaczął popadywać. Gdzie deszcz? Kurczę, nie Przecież to w przysyłajcie okolicach nam jest, tutaj żadnego deszczu. deszczu nie chcemy. Ja parasolki nawet nie mam, niczego nie mam. Piotr Murszewski, dzień dobry Adamie, powodzenia życzę, jedni w pracy, drudzy również, ale za to w jakiej przyjemnej, pozdrawiam. Też pozdrawiam i też życzę powodzenia. Adam Gasyna, pozdrowienia ze spalonej koło Legnicy, połamania wędki. Dzięki, pozdrawiamy. Elwir Dziędziela, swoją uwagę dzielę pomiędzy ekran smartfona a ekran maszyny numerycznej, którą programuję i obsługuję. Zeza rozbieżnego dostanę. Jeszcze chwilę nam zejdzie, jak zaczniemy łowić, to... Andrzej 1969, pozdrawiam z Lubartowa. 1,5 litra do wieczora to nie tak dużo. Jaka temperatura u Was? No kurczę, teraz nie wiem, 5 stopni, 6 stopni? No. No, coś takiego. Wieje wiatr, tu tak tego nie czuć, ale ja wam mogę pokazać jak się woda zachowuje. No widać tą falę na tej wodzie. My tu trochę schowani jesteśmy, więc mam nadzieję, że aż tak tego wiatru czuć nie będziemy. Co chwilę będą jakieś pociągi przeszkadzały, ale może nie będzie aż tak łapać. Darius, ja też dzisiaj wybieram się na rybki. Połamania. Połamania, dobrej zabawy. Wawrzyniec Montewski, witam panów, pozdrawiam ze stolicy. Cześć, siema, pozdrawiam. Pozdrawiamy. Ojej, czekaj, bo żużlu zaciągnął. Jeszcze sobie kastery przygotuję. Beata, my na 3 godziny to nie jeździmy, na 3 godziny to się z domu nie opłaca wyjść. Tomaszek 74.pl, witam. Siema. W ogóle może są jacyś miejscowi na live, to jak chcecie, to możecie coś tam tutaj podpowiedzieć. Jaki Adam ten wybrałeś dystans? No mogę o tym pogadać trochę o gruntowaniu, bo to jak nie ma pytań, to mogę Na o razie tym nie. gadać. Szykuję sobie w międzyczasie kastery. Wybrałem dystans 35 i 20 metrów, dwie odległości. Tutaj jest bardzo specyficzna charakterystyka tego dna, bo ten Nogat, jakby z góry na niego spojrzeć, to on tak tutaj taki zakręt jest. Może nie jest tak mocny, jak ja pokazuję, tak jak stoimy, no ale tak jakby jesteśmy na zewnętrznej tego zakrętu. I wiadomo, na zewnętrznej jest najgłębiej, więc tak jak jest ustawione stanowisko, to tam kawałek jeszcze jest płytko. Ja widzę jakieś takie, nie wiem, to grążele pewnie są, gdzieś tam zielona taka sałata jest pod wodą. I później za tym jest gwałtowny spad. Jak przed siebie bym rzucił 10 metrów od szczytówki ciężarek, to jakbym go wyjmował, to on by prawie pionowo wychodził. Prawie pionowo, no bo tam myślę, że tutaj jest około 3,5 metra blisko brzegu. I później im dalej, tym robi się płycej. Najpierw powiedzmy do tego 20 metra w miarę jest podobnie i później się wypłyca. No i tam im dalej, tym płycej. I to wypłycenie nie jest jakieś, tam nie zauważyłem jakichś gwałtownych uskoków, tylko po prostu powoli się wypłyca.
I tu od tego właśnie, nie wiem, 25 mniej więcej metra do brzegu dno jest twarde, dlatego wybrałem te 20 metrów, czyli powiedzmy w rynnie, a i na twardym dnie, to jest jedno miejsce, a drugie miejsce 35 metrów, tak żebym mógł komfortowo zanęcać i celnie zarzucać. Tam nie ma nic szczególnego na dnie. Czy, nie wiem, zarzucę na 30, czy na 35, czy na 40, po prostu jest się delikatnie to dno wypłyca i tam, gdzie myślę łowię, jak tutaj będzie koło 3,5 metra przy samym brzegu, przy samej kancie, to tam będzie ze 2,5 metra, tak mi się wydaje. Z metr płycej. Czyli sobie można wyobrazić od tego, nie wiem, 15 metra do 35 na 20 metrach 1 metr, no to dno naprawdę powolutku sobie tam z tamtej strony opada. No i zobaczę, nie wiem, tak naprawdę nigdy tutaj nie byłem i nie wiem, być może trzeba wybrać jeszcze płytszą wodę, zarzucać jeszcze dalej, blisko tej płytkiej wody, bo tam daleko, jak widzicie, przy murach zamku jest deptak i od tamtej strony, teraz to słabo widać, ja tylko widzę takie powiewające na wietrze nenufarki, które tam ten wiatr rusza, no więc tam już musi być bardzo płytko. Nie wiem, pewnie wiosną może i ryby tam się trzymają, natomiast znaczy wiosną, latem bardziej. Czy to wiosna? Ale teraz jest, kurczę, no naprawdę zimno. Ja patrzyłem na prognozę, to dzisiaj miał być tu mróz. Chyba nie było mrozu, bo jak przyjechaliśmy rano, to tak w samochodzie pokazywało 4-5 stopni. No ma być maksymalnie 9, także Ale jest dosyć chłodno. Więc słoneczko no nie wiem, te dwa dystanse. Jeżeli łowicie tutaj i chcecie coś podpowiedzieć, to śmiało. jesteśmy otwarci. Ja nie będę agresywnie nęcił, tak? Myślę, że będę agresywnie nęcił, więc w każdej chwili będę mógł sobie zmienić dystans i sprawdzić łowienie gdzie indziej. Peron Rolnictwo, cześć Adam. W niedzielę mam zawody na Simatyczach. Dużo leszczy jest tam. Jakbyś ty poszedł do łowienia, może coś podpowiedzieć o mieszance? Jaką byś podał? Nigdy tam nie byłem, polecam film chłopaków z drapieżnika, tam chyba był film. Tak, robiliśmy film Więc- w Simatyczach. No. Więc tam poleciłbym ten film, bo myślę, że oni dużo więcej mogą powiedzieć na temat tego łowiska i Wow, łowienia. słońce. Pierwsze No to- słońce dzisiaj. Wędkarstwo Maciej Potrabiak, cześć wszystkim. Siema. Cześć. A zamek też zwiedzamy? No Jeszcze. niestety teraz nie, teraz jest robota. No, ale jakbyśmy no, tak o 13 się zawinęli i tak z kamerą poszli do zamku sobie. No ja wam powiem, dla tych co nie byli nigdy w zamku, ja byłem raz z rodziną, no to robi wrażenie ten zamek, naprawdę robi wrażenie, więc jak nie byliście, to polecam zamek w Malborku odwiedzić. Edwin Niedziela, pytanie techniczne. Czy pan Adam nie lubi zasłaniać się od wiatru rolką Prestona, czy za bardzo przeszkadza nawet ustawiono na boku? Ja zawsze się zasłaniam brolką Prestona. Brolką chodzi o taki duży parasol? No właśnie, też nie wiem. Bo Czy... jako duży parasol to się nie zasłaniam, ale jeżeli chodzi o małe parasole, to bardzo często się zasłaniam, no ale na filmach tego nie robię, bo Michał nie miałby do mnie dostępu. Jedynie jak pada, Tak, czy... jak trzeba, nie? Tak. A tak to po prostu brzydko wygląda i mało widać. Paweł Szulczewski, dzień dobry, witam i pozdrawiam. Dzień dobry. Krzysztof P. Powiedziałbyś dwa słowa, jak łowić na klasykę, głębokość 8 metrów, a właściwie jak nęcić według regulaminu. Nie ma regulaminu nęcenia. Czy jest? Nie wiem, o co chodzi. Kurde, to Słuchajcie, jak takie... za mało danych, Tak, no bo jakby, to są... jak macie takie pytania, to właśnie jakoś więcej danych, nie? Czy to, nie wiem, płynie, czy to stoi, czy to lato, czy to zima, Czy daleko, czy czy blisko, daleko, no... czy blisko, jaka ryba, wiecie, trochę więcej danych, nie? Bo tak to można, no, kurczę, Według regulaminu no można nęcić zanętą, czy tam koszyczkiem, który jest nie większy niż 5 na 7 cm. I tak mówią przepisy. Jeżeli nęcimy takim koszyczkiem, no to na każdych zawodach federowych wolno tak nęcić. Tomaszek 74.pl. Panowie, dziś pod zamkiem w Malborku, może następnym razem pod murami zamku w Sztumie. Ja mam taki plan generalnie co do Sztumu, ale to chyba nie w tym roku, ale postaramy gdzieś się te plany realizować. Adam jeszcze o tym planie nie wie, ale... No właśnie tak Ale się słucham. Bo Sztum to mi się z czymś innym kojarzy, już tak patrzę, co ty Zakładam kartę. kombinujesz. Dziki Siemka. Cześć. Filip, cześć. Dzisiaj będę tylko słuchał, ale się melduję. Miłego słuchania.
Bardzo jest nam miło. O, poczekaj, Ad Bronze, witam serdecznie. Może nie miejscowy, ale często tam łowię na ultralight za białorybem. Dużo płoci i krąpi, zdarzają się fajne leszcze i karasie. Strasznie oblegane miejsce przez wędkarzy weekendami. Ale to Ale akurat... na Urlalaj to spinningowy temat, tak, nie? No ale to wiesz, no jakieś A takie jakie ryby larwy, tam były? Zdarzają się? płocie, krąpie, leszcze, karasie. Ale jak miejsce oblegane przez wędkarzy, no to chyba to jest plusem, nie? No bo Tak, jest w sensie, dzisiaj ani jednego wędkarza się nie widzieliśmy, samochodów Tak. nie ma. ale chodzi o to, że jest nęcone regularnie tak naprawdę, nie? Ale my też sobie zdajemy sprawę, że ten okres jest taki No. nie najbardziej szczęśliwy. Leszcze pewnie gdzieś tam poszły sobie na tarło. No i też Nie mamy wiadomo, czy wróciły z tego tarła. mamy znowu pecha też co do pogody niestety, no. Tak, wczoraj był przymrozek. Tak, wczoraj był przymrozek, a kilka dni temu już było po 15-17 stopni, teraz tak słońce świeci, to jest przyjemnie. Ale no to jeszcze nie jest, no to nie jest pogoda wiosenna, no niestety. Zbyszek Tokarski, cześć. Cześć. Michał Koreń, cześć. Cześć Michale. Tu piszą dwie osoby, czekaj, a to tylko dwie osoby. Słuchajcie, jak ścina wam internet, to na przykład ostatnio mieliśmy taką sytuację, bo to jakby obserwuję zasięg, to nie jest ode mnie. Ja cały czas operuję między 3 a 4 kreski 5G, więc ode mnie tego nie ścina. Może coś jest u was, ale też ostatnio jak była taka sytuacja po dłuższym czasie oglądania, to ludzie restartowali aplikację YouTube'a i wtedy ta jakość internetu się poprawiała. Robert Papuziński, cześć. Toro Fishing, cześć. Cześć Robercie, cześć. Hary, wczoraj połowiliście coś, jakieś linki może? Kurczę, linków nie było, ale więcej myślę, że na filmie, nie? Ciężki dzień. Coś tam połowiliśmy, coś tam zrobiliśmy. Beata napisała, wpadnę za 2 godziny, jak pan Adam zacznie łowić. Beata? Kurczę, zapraszamy. RC Toys Poland, cześć. Siema. Cześć. Słuchajcie, jeszcze taka informacja, jak ktoś by chciał przyjść, oczywiście zapraszamy. Ja podejdę, przybijemy piątki, natomiast no, jesteśmy na live, więc będziemy dostępni głównie dla tych, co są przed monitorem. Tak, ale jakbyście... Także można przyjść, stanąć, sobie popatrzeć, natomiast no, ja nie będę mógł pewnie na jakieś pytania też odpowiem, ale jakieś takie skomplikowane, długie, Tak. to chociażby przez to, że ta druga osoba no, nie będzie miała mikrofonu, to raczej Ale to nie będzie po możliwe. 15 skończymy i się będziemy zwijać, to ten. Tu za plecami mamy restaurantę, także. Robert Papuziński, witam panowie, mam pytanie. Adam, na leszcza, dodatek Kokoberge, nie wiem jak to czytam, No, czyli Coco Belge, no. Belż, czyli Kopromelasa jest teraz ok na wodzie stojącej, płytkiej do zanętowej leszczy? Do Z tego co wiem, to leszczowej? Copromelasa, a Coco Belge to są dwa różne dodatki. Okej. To tak. Coco Belge to jest taki dodatek, który ja kojarzę, się dodawało, żeby trochę ryby przeczyścić. Taki oczyszczający. Natomiast no Copromelasy teraz nie dodaję. Natomiast muszę się przyznać, że w latach 90. jak nauczyłem się wędkowania, to Edmund Gutkiewicz mi, pamiętam, wtedy tak podpowiadał. Ja od niego kupowałem zanęty. On zaczynał produkcję zanęt, ja używałem jego zanęt i właśnie wtedy używałem zanęty Gutka, ileś tam kilogramów, do tego dodawałem Copromelasę właśnie i Edmund mi polecał tę Copromelasę, więc myślę, że to jest fajny dodatek. Teraz go nie stosuję no powiedzmy takie gotowe zanęty z paczki, ale Copromelasa to był mój taki stały dodatek na leszcze. Coco Belge znowu częściej używałem, jak łowiłem płocie, czy tam jak dużo ryb się łowiło, żeby, tak jak mówię, no te ryby miały tam troszkę szybciej się oczyszczały. Pokażę zanętę może, bo było trochę śmiechu, przynajmniej z mojej strony, że przemoczyłem. Nieraz jest fajna zanęta sucha, więc ja lubię robić zanętę tak, żeby była sucha, że nie wiem, czy mnie słychać, bo tu pociąg jedzie. Czy pociąg, taki pojazd szynowy. Żeby była sucha i wybijała z tego koszyka, natomiast no, trochę się pomyliłem w obliczeniach i dałem za dużo wody, ale zanęta powiedzmy ma taką teraz idealną konsystencję. To jest taka zanęta, jaką lubię używać. Ciekawe jak będzie, jak przynęt dodam, ale myślę, że ona jeszcze troszkę przeschnie. Więc zanętę mam przetartą. Przemysław Witbor, cześć panowie, o moja miejscówka w Malborku. O! Dziami 44, siemanko mordeczki, moje kochane naczelny szambiarz Polski, pozdrawiam i szczęścia życzę.
Ja póki co 7 zawodów zaliczone, ale wszystko w plecy. Złość przeszła i czekamy teraz na mistrzostwo okręgu. No to Powodzonka. trzymamy kciuki i miłego dnia. Arek, jaką wybrać żyłkę do koszyka 100 gramów? Myślę, że trzeba by było zastosować żyłkę główną 0,23 mm. Ja stosuję żyłkę Sinking Feeder Mono Prestona i do tego strzałówkę 0,28. No myślę, że to jest wystarczające. No to jeszcze zależy, jak daleko się zarzuca ten zestaw, ale myślę, że 0,28 powinna być wystarczająca. Zresztą no ja dzisiaj mam zestaw akurat z plecionką, ale jak łowię z żyłką, to żyłka 0,23 główna i 0,28 strzałówka. Przemysław Witbord. Mam nadzieję, że połapiecie, bo noga sobą daje. No, Michał, ty gadaj, ja się Tak. przemieszczę, zaraz tu wrócę. widziałem wyniki z weekendu. No, zobaczymy. Właśnie, Michał mi nie chciał o tych wynikach z weekendu mówić, Ja tam zawsze jestem dobry. No. tylko mi bąknął, że już tu przyjechaliśmy, prawie wyszliśmy z samochodu, mówi, wiesz, były za worku, ale nie będę ci mówił, jakie były wyniki. Mateusz Kujawski, siema. Marcin Michałowski, witam, miło Was widzieć. Cześć panowie. Tomaszek 74PL, pod tymi murami, co Adamowi się krzczą kojarzy, to raczej nie powędkuje. Marcin Rzepczyński. Niemiec już doszedł do siebie po niedzielnej porażce z Turkiem. Pozdrawiam, życzę dobrego dnia. Doszedł, nie martw się, Marcinie. Chociaż wolałbym wygrać, no ale nie pykło. Widzicie, jakich mam kolegów w kole? Dawokin 1, witam. No nie wierzę, moja miejscówka. Kurde, czemu dziś na rybach nie jestem? Nikogo w ogóle nie Ty, ma. ale ta miejscówka to jest już Tak, już kogoś których raz. kolejnego. No. Słuchaj, mam jakieś pinki stare, ale chyba je sobie też zużyję. Dawokin, ostatnio było tam 20 osób, ale sama drobnica brała. A jak daleko łowiliście? Jak daleko tu się w ogóle łowi? Radosław Bałdyga. Cześć Adam i Michał, pozdrawiam serdecznie z EB. EB to Elbląg, nie? Chyba tak. No. Dzień dobry, pozdrawiamy. Może jakaś wytwórnia piwa EB. Bałdyga to mi się raczej z wędlinami skojarzyło. Mistrz Fishing, polecicie jaką zanętę na zawody, bo niedługo mistrzostwo, a duży sztuczny zbiornik. Mistrzu, więcej informacji. Ryby, głębokość i tak dalej, i tak dalej.